Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Narysuj mi Kanban, która towarzyszy newsletterowi i podcastowi Kanban przy kawie. Dzisiaj kolejny film na życzenie. Jeden ze słuchaczy i również uczestników szkoleń, Robert, zapytał o teorię ograniczeń. Teoria ograniczeń jest tematem, który nie jest taki nowy, bo został wymyślony, stworzony przez Eliatu Goldrata już w drugiej połowie XX wieku, a więc ma kilkadziesiąt lat na karku i cały czas, można powiedzieć, sprawia nam pewne kłopoty. Dlaczego? Dlatego, że wymaga od nas pewnych zachowań nieintuicyjnych. Ale przejdźmy do rysunku. Otóż, jeśli zastanowimy się nad przepływem pracy, jakiejkolwiek fizycznej czy intelektualnej, to życzylibyśmy sobie, ażeby ona płynęła w taki, łagodny sposób od lewej do prawej. W rzeczywistości jest jednak tak, że nasze systemy mają pewnego rodzaju ograniczenia, pewnego rodzaju zwężenia. To oznacza, że jeśli nasz system nie wygląda jak ten u góry, a ten u dołu, to rzeczywiście może jakaś część pracy będzie przechodziła przez niego całkiem płynnie, ale część tej pracy będzie tak turbulentnie gdzieś tutaj czekała, aż będzie mogła się zmieścić i ten system opuścić. W przypadku rury, w przypadku fizycznego materiału wydaje się to oczywiste. Nie wciśniemy tam więcej, nie wlejemy tam, możemy próbować zwiększyć ciśnienie, ale to często kończy się awarią. Kiedy pomyślimy o pracy intelektualnej, o tym, co pewnie większość z Was, słuchaczy i widzów robi, to mówimy sobie, że zarządzamy przepływem tej pracy i chcielibyśmy zobaczyć również, jak ta praca płynie chociażby z takiej listy do zrobienia do listy gotowe. Problem polega na tym, że bardzo często, kiedy mamy taki bardzo uproszczony obraz tego, co jest w toku, co jest już rozpoczęte, a co nie jest skończone, nie widzimy, co się z tą pracą dzieje. Może nam się wydawać, że ta praca trwa po prostu bardzo długo, że zajmuje dużo czasu. Może tak być, ale może być też tak, że ta praca tak na dobrą sprawę spowolnia, zatrzymuje się gdzieś tutaj w tym toku. Rozwiązanie, ponieważ jesteśmy na kanale Kanban przy kawie, jest takie, że my kanbaniarze próbujemy wykorzystać nasze systemy, nasze tablice Kanban do zidentyfikowania właśnie takiego tematu, takiego określenia z teorii ograniczeń jak wąskie gardła. Po czym to poznać? Pierwsza sprawa jest taka, że próbujemy zrozumieć, jak wygląda w rzeczywistości przepływ pracy i próbujemy sobie pokazać, że składają się na niego zarówno jakieś statusy, w których ma miejsce aktywność, a więc coś wykonujemy, oraz kolejki, a więc takie momenty przystoju, w których, tutaj zaznaczone na czerwono, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje i jest to natura rzeczy, że w momencie, kiedy my kończymy, to być może nasz kolega lub koleżanka nie są natychmiast dostępni, żeby to zadanie przejąć, a być może też my je odkładamy, żeby je później raz jeszcze podjąć, na przykład po uzyskaniu jakiejś informacji. Taka wizualizacja może nam pokazać, że właściwie tej pracy w toku jest stosunkowo niewiele i ona rzeczywiście może płynie do przodu, natomiast może się tak zdarzyć, że na początku, w środku, na końcu, w tych stanach pasywnych w naszym systemie zaczną te zadania się kolejkować. Co to oznacza? To oznacza, że prawdopodobnie jakaś aktywność wcześniej jest szybsza niż to ograniczenie, które mamy tutaj, które powoduje, że te zadania się zbierają i kolejkują. Bardzo często przyczyną tego jest, mówiąc wprost, nierówna, niewłaściwa, źle zbalansowana kompozycja zespołu. Mamy więc nierównowagę pomiędzy kompetencją A, która tutaj rzeczywiście być może jest albo nadreprezentowana przez większą liczbę osób, albo po prostu te czynności zajmują stosunkowo krótko, podczas gdy tutaj mamy i niedostatek mocy przerobowej naszego czasu, naszego skupienia, a być może po prostu natura tej czynności powoduje, że z definicji te zadania trwają czy przechodzą przez ten etap dłużej. Tego typu odkrycie, gdzie w obecnej chwili znajduje się nasze najwęższe z gardeł, bo może być ich kilka, ale pewnie jedno zawsze będzie tym najwęższym, najbardziej widocznym, powinno nas zastanowić i skierować do pewnego udoskonalenia. Otóż
Nie ma znaczenia, jak dużo zadań wygenerujemy tutaj w tej aktywności A. Stosunkowo niewiele dotrze do aktywności C, ponieważ widzimy, że to wąskim gardłem jest właśnie status czy aktywność B. W takiej sytuacji możemy wygenerować bardzo dużo kosztów, ponieważ tutaj można obrazowo powiedzieć, to kosztuje, to co się dzieje w aktywności A, natomiast pieniążków, które jesteśmy w stanie zarobić, a użytkowników, które jesteśmy w stanie zadowolić, przyciągnąć do naszego produktu, a więc tu na końcu tablicy jest niestety bardzo niewielu, albo bardzo niewiele tych pieniędzy. Co w związku z tym? Mówimy sobie, że w celu właśnie zbalansowania powinniśmy odkryć przede wszystkim te wąskie gardła i zastanowić się, co możemy zrobić. O tym, co możemy zrobić, to między innymi to, że podporządkować właśnie wszystko temu istniejącemu wąskiemu gardłu, nie pędzić tutaj, a raczej spróbować właśnie usunąć to zwężenie, być może je całkowicie zredukować, po to, ażeby usprawnić ten przepływ. Jeśli dobrze kojarzycie Kanban, to służą temu właśnie limity pracy w toku, które są pewnego rodzaju zaworami, takimi kryzami, jakbyśmy powiedzieli w hydraulice, które rzeczywiście tym przepływem sterują. Ale moi drodzy, jest jeszcze bardzo ciekawa sprawa. Praktycznie nigdy nie uda się uniknąć sytuacji, w której wąskie gardło w naszym systemie przestaje istnieć. Natomiast jest bardzo pomocnym, żeby to wąskie gardło mieć we właściwym miejscu. I o tym możecie porozmawiać, możecie usłyszeć z mojej rozmowy z Clarkiem Chingiem w jednym z odcinków podcastu Kanban przy kawie, do którego link znajdziecie w opisie filmiku. Zapraszam i jestem ciekaw Waszych komentarzy, czy stosujecie teorię ograniczeń, czy znaleźliście wąskie gardła w swoich systemach. Pozdrawiam. Mówił Radek Orszewski, autor podcastu Kanban przy kawie.